Hej, witam wszystkich, z tej strony Razdim, zapraszam na kolejny odcinek mojego poradnika do gry Lies of P. No i dzisiaj będziemy dalej kontynuować przemierzanie tak naprawdę odmienionej pierwszej lokacji. Ostatnio tutaj zaszliśmy właśnie do tego dworca kratu centralnego. No i dzisiaj będziemy przemierzać to dalej. Jak widzicie, no troszkę się to zmieniło w porównaniu do tym, jak byliśmy tutaj za pierwszym razem, tak naprawdę kiedy zaczynaliśmy grę. No jest tutaj dużo przeciwników. Tutaj mamy takiego ala pieska, widać ogołem wystaje, tam mamy takiego wielkiego i tu takiego malutkiego. Dobra. Zacznijmy sobie od tego, że zbierzemy przedmiot, zbiornik Legionu. I zobaczcie, a nie, to nie piesek, tylko skorpion. To tym lepiej. Skorpiony są akurat łatwiejsze niż pieski, moim zdaniem. Chociaż kurczę, pierwszy raz chyba mi ten skorpion zabrał obrażenia w tej serii. No ale dobra, no nawet widać, że on za dużo nie bije. Więc bez problemu tego tylko szybko zabijmy. Dobra, backstabik od razu. Kulturalnie. No i praktycznie dead. Jeszcze wstaniesz, ale to ci dużo nie da. Pięknie. No i co? Przydałoby się tego dużego załatwić. Też patrzcie, dobra, tam jeszcze sobie wstaje jeden, to załatwmy go szybko. Tak pozałatwiać, żeby nam tutaj nic nie przeszkadzało. O, idzie piesek, niestety. Dobra. Dobra, sprawnie się udało. No i teraz możemy tego. On w ogóle na oczach ma takie wielkie wąsy, nie? Ale jak dla mnie to zawsze mi się wydaje, że on ma okulary na sobie. Ajajaj, dobra, nie, tak nie podchodzimy. No jak dla mnie to wygląda, jakby miał takie bycze okulary, naprawdę. No śmieszny przeciwnik. A na szczęście też dość wolny, więc dość łatwo go pokonać. No i powinno wystarczyć. Jeszcze jednak żyjesz, no. Życia trochę masz, co? Dobra, ale przed tym przynajmniej twoim silnym atakiem łatwo uciec. No i to tyle. Koci pył, fragment pamiętnego ergon. Może być, zawsze się może to przydać. Jeszcze mamy kanister kwasu. Spoko, niech będzie tutaj w ogóle wywalony ten wielki pomnik. Mamy też kolejne bryła słabego ergo. Czy tu coś będzie? No z tej strony nie przejdziemy. No tutaj pewnie będą jeszcze pieski, jak się można łatwo domyślić. No i przeciwnicy oczywiście, ale ci przeciwnicy na szczęście też tacy. Na szczęście dla nas bez szału. Też ten tutaj zapowiada się, że będzie trochę silniejszy, jak widzicie. Ale to wpierw wyczyśćmy sobie ten teren. Aha, to żebym sobie wyczyścił. No pięknie, prosto w ciebie wbiegłem. A ty jesteś dość prostym przeciwnikiem, bo wystarczy ci wejść na backstab. Dość łatwo, ładnie się też wystawia. Jest naprawdę łatwo to zrobić. To tam widzicie, mamy pieska kolejnego. Tam sobie siedzi. To jest ten piesek, który powoduje zakłócenie. To też nie jest zbyt przyjemny przeciwnik. A zacznijmy sobie od tego, jego mościa. No dawaj. On ma takie... Jak właśnie widzicie, on ma takie bardzo dziwne ataki, bo on sobie tak jakby głową nas atakuje. Ciężko powiedzieć, co to jest w ogóle. Ale na szczęście bardzo... Aha, no tak, to o tym zapomniałem, że on przed upadnięciem jeszcze robi taki bardzo mocny atak. No, na który trzeba uważać, niestety ja nie uważałem, no i ma za swoje, ale zabijemy go. Jedno ogniwotwórstwo straciliśmy, nie ma tragedii tak naprawdę. Ten przeciwnik jest taki... łatwo się blokuje jego ataki, ale no trzeba pamiętać, że jak upada, no to ma ten taki śmieszny... no, śmieszną taką interakcję, że właśnie jeszcze parę ataków robi. Tutaj w ogóle głowica Mjolnira i ogólnie secik Mjolnira, no jeśli nie wiecie, to ja wam powiem, że Mjolnir to był młot Thora, tak się nazywał. Także tutaj takie nawiązanie też Lies of P. Do tego i to też oczywiście za broń to pewnie jakiś młot. Możemy sobie w sumie zerknąć, jak to wygląda. Gdzie ty jesteś? No taki młotek właśnie. Ojejku, jakie to jest powolne. No masakra. No ale no, wygląda nawet jak taki potężny młot. Ale no strasznie wolne. Gdzie jest nasza brońka? A moja ulubiona. W tym momencie gry zdecydowanie. I dobra, i tutaj musimy uważać, bo tu jak widzicie jest piesek. I będzie też ten przeciwnik. Trzeba to mądrze zrobić. Nawet będą dwa pieski, zobaczcie, jeden tam, drugi tam. O, dobra, super, zauważyłaś mnie. Idealnie. No tak jak mówię, bardzo łatwo jest manewrować tym przeciwnikiem. No i teraz mamy te pieski. Dobra, trzeba by podbiec, bo one będą spadać. No dawaj, schodź, no. Dobra, jeden załatwiony.
Musimy działać szybko, bo jak widzicie one robią te zakłócenia. Jak się zakłócenia napełnią, no to mamy duży przypał, bo tak naprawdę giniemy. Dobra, księżycowy kamień. Oczywiście zakłócenie też możemy tutaj tymi butelkami oczyszczenia atrybutów sobie niwelować, albo też zwiększać odporność, no ale tutaj były tylko 2 te pieski, co też nie było do końca sensu. I co? Biegniemy dalej. A widzicie, jest jeden przeciwnik, a to ten gruby. A załatwmy go szybko, póki nas nie widzi. A, póki nas nie widzi, co? No dobra, to nie do końca tak chciałem, ale może zróbmy tak. Ojejku. Dobra. Za bardzo chyba szybko chciałem. Mogłem poczekać, aż wyjdzie. Ale też na tych przeciwników no nie ma co tracić czasu. Tutaj szybko trzeba załatwiać też tymi backstabami. Dobra. Trochę życia straciłem, no ale też duży fragment przeszliśmy, więc nie powinno być tak źle. Tylko tam widzicie, jest już jakiś potężniejszy przeciwnik, na którego trzeba będzie pewnie trochę uważać. Tutaj nic jeszcze nas nie zaskoczy, tylko ty będziesz. Wydaje się, że tylko ty. Dobra, to weźmiesz sobie wytrzymałość broni na maksa i myślę, że użyjemy też sobie kamienia szlifierskiego, dlaczego by nie? I możemy się tutaj z nim pobawić. Dobra. No, dobra. Jak widzicie, on też ma takie ataki, które raczej dość łatwo blokować. Aj, dobra, tutaj dość szybko to zrobił, nie spodziewałem się, że tak. Ale dobra, wybity z równowagi. No i tak naprawdę go zmęczyliśmy, zanim on cokolwiek zrobił. Bardzo powolny przeciwnik, więc szybko poszło. Oj, też dał nam wtyczkę Legionu, że możemy sobie nową rękę wytworzyć. Ten przeciwnik oczywiście też się nie odradza, także nie ma problemu. Bo tutaj jeszcze mamy skorpionka załatwiony, tutaj będzie przedmiot. No, księżycowy kamień pierwszej kwadry. I co, jeszcze tutaj na górze nie wejdziemy? To jest tak naprawdę wszystko, więc ruszamy dalej. Mamy kolejny Stargazer. Także spoko. No i oczywiście bierzemy i go sobie aktywujemy. I dobra, i czy ma sens w ogóle wracać gdzieś? No możemy się teleportować niby, żeby sobie tą rękę Legionu zobaczyć. Aczkolwiek, no ja jestem bardzo zadowolony z tej tarczy, chociaż ostatnio przestałem jej jakoś używać. Jak widzicie, no nawet bez tej tarczy sobie jako tako radzimy. No jako, że jestem takim starym graczem Soulsów jednak, to ja wolę zawsze mieć tarczę, jakoś pewnie się czuję. Chociaż ostatnio gram w Nioh, która jest Nioh 2 i tam właśnie w ogóle nie ma tarczy, tak samo zresztą jak w Sekiro, tylko tam ta mechanika bloku jest troszeczkę inna. I jakoś tak się w miarę próbuję przyzwyczaić, też widzę, że tutaj zdecydowanie lepiej ten brog ostatnio idzie. Ale dobra, mamy tą wtyczkę, co możemy zrobić? Możemy sobie ulepszyć to na maksa, kiedy wykonujesz kontrę gardą, doładuj ją, aby atak był potężniejszy. Okej, czy możemy zrobić kontrę gardą? Też fajne. Nie można kupić więcej, dlaczego? Ach, nie mogę tego kupić z jakiegoś powodu? Okej, czyli to tylko te początkowe. Mamy to co? Atak ręką strzela lepką kwaśną substancją, sokole oczy, strzelające zaraz przebijająca pancerz pociskami. Możemy kupić na spróbę. Też najbardziej chciał to, ale z jakiegoś powodu jest wyprzedane. Szkoda, bo to bym sobie wykupił na maksa. Możemy kupić też tą spalarnię. Nie mogę, też jest na maksa. No dobra. To jest ciekawa broń. Pozwalająca zostać wykrywającą ruch minę. Może się to przydać na jakichś bossów, aczkolwiek pewnie tego nie zastosuję, ale po prostu kupmy wszystkie. Żeby było. Pewnie też możliwe, że jest za to jakiś achievement, jak się wszystkie wykupi, ale widzicie, nie mogę w ogóle tego uzupełniać, też nie mam wtyczki Legionu. Dobra. Ręki nie będziemy zmieniać. Jest w ogóle też taka umiejętność, że można sobie więcej rąk Legionu nosić przy sobie. Ale no szczerze, fajny jest to bajer, ale też nie jakoś super jest przydatny. Patrzę jak tutaj z ulepszeniami, no nic się nie przyda. Dobra. To lecimy w takim razie dalej w świat. Nie ma co tutaj za bardzo zostawać w tym hotelu. I lecimy do porzuconego apartamentu. Zobaczymy co tam dalej. Przyznam szczerze, że ten fragment, co teraz jesteśmy, tego kompletnie nie pamiętam w grze. Przecież przechodziłem go no dość nawet niedawno. Ale w ogóle nie pamiętam co tu się działo. Nie pamiętam też nawet jaki tu będzie boss do końca. Nie wiem czego nie za pierwszym razem tutaj zrobiłem i dlatego mi w ogóle nie zapadł w pamięć. Także zobaczymy co tu w ogóle będzie, bo przyznam szczerze, że no... Nie wiem.
Na pewno jest kupiec, o, to ciekawe. I don't suppose you'd like to buy anything. Sorry. I've been on my own so long, my sales pitch is a little rusty. Hard to engage in trade when you're fleeing from monsters. Even if the abnormal has become normal, the living must live. Buy something, and you'll help both of us. No dobra, to pokaż co tam masz. Wysokopojemnościowy przetwornik izolujący, ma też saperkę. No te bronie można kupować bez nawet za to achievement, jak się kupi chyba wszystkie bronie, tak mi się wydaje. A to jest ciekawe. Tylko takie to ma duże obciążenie. Na porażenie elektryczne, na przegrzanie, na rozkład. Kupimy sobie ten, wiecie, na porażenie elektryczne. Tylko, że wydaje mi się, że tutaj będzie, może to się przydać. Resztę sobie wywalimy, kupimy sobie też jeden pasowy. Może się to przydać, a resztę nie. Chociaż zobaczę, czy ja coś mogę sprzedać fajnego. Coś, co mi kompletnie nie jest potrzebne. No, przedmioty rzucające niby się przydadzą. Dobra, nic nie będę, możemy z tą porozmawiać jeszcze. The other day, someone killed the King of Puppets on Rosa Isabel Street. Since the king caused the puppet frenzy, I thought we were saved. Turns out that without the puppets, the monster population grew. Sometimes the light at the end of the tunnel is the front of an oncoming train. I guess it's just Prot's time to meet its doom. No dobra, to tyle tak naprawdę. Ruszamy dalej. Mamy jeszcze bajkę o trzech braciach z wieży pracowni. Pierwsza część została oderwana. Żył więc w kracie technik, który stworzył trzech przyjaznych marionetkowych braci. Alchemik, który umiał budzić w marionetkach życie, i tropiciel likwidujący te kukiełki, których nie dało się już naprawić. Trzej bracia zbudowali rzemieślniczą wieżę pracowni, w której budowali niesamowite marionetki. Marionetki sprawiały wrażenie żywych, te udane pomagały mieszkańcom kratu, ciężko pracowały, tańczyły i śpiewały piosenki. Ludzie byli ogromnie wdzięczni, a radości nie było końca. Powiadali, że wszystko to jest zasługą trzech braci. Trzej przyjaźni bracia żyli długo i szczęśliwie. Takie opowiadanie. No dobra. A my tymczasem otwieramy drzwi. No trochę się nam krat zmienił, co? Trochę się krat zmienił. Upadający krat, mglista noc. O, niestety. Coś tutaj kurczę idzie nie tak. This used to be the workshop's transportation base close to Krat's central station. Maybe that's why the puppets were so hell-bent on attacking the place during the frenzy. But I didn't see it myself. I didn't know the scale of it all. So let's add that earthquake to our list of strange and bizarre happenings in Krat and keep moving. Dobra, to idziemy oczywiście dalej, tylko jeszcze chciałem wam powiedzieć, że tu są takie żółte kryształki. Te żółte kryształki sprawiają, że właśnie to zakłócenie nam rośnie. No więc trzeba na nie uważać, o zobaczcie, już rośnie. Więc tutaj tak sprytnie podejść i szybko za tą głupią skałę. Wow, was tu jest dwóch, dobra. No, na szczęście ci przeciwnicy nie są specjalnie silni. Ale no widzicie, jak nas zaskoczyli w dwójce, to coś tam nawet potrafili zadać. Ale dobra, ruszamy dalej. No i tutaj musimy te zakłóceniowe kryształy rozwalać. No bardzo niewdzięczne przedmioty. Ty w ogóle nie wstaniesz, nie mamy. List miłosny. Do mojego ukochanego Gedeona. Świat umiera, dziesiątki razy każdego dnia słyszę nowinę o epidemii. Jeśli do tego nie będę jeszcze mogła widywać do ciebie, przytłoczy mnie to i umrę. Będę na ciebie czekać dziś wieczorem pod znakiem, jak zawsze. Nie spóźnij się, ukochany. No chyba niestety nie przyszedł. No ale co zrobisz? Dobra, kolejny mamy kryształ. Ja bardzo nie lubię właśnie grach, jak są takie przedmioty, jakieś trucizny, jakieś jeziora, trucizny i tego typu sprawy. No naprawdę jest to strasznie chamskie, że nam coś po prostu no, sprawia, że jesteśmy zakłóceni albo inne takie typu rzeczy. No i nic, tutaj mamy zamknięte, jak widzicie, więc musimy iść dalej, tędy. Tutaj w ogóle moglibyśmy sobie już przeskoczyć. No stąd byśmy raczej nie doskoczyli, nie ma takiej szansy, no ale tu byśmy dali radę raczej już, ale też możemy tędy po prostu przejść. No, będą też motylki. To jest pytanie, czy warto się wywalić za motylka, bo ten motylek będzie gdzieś tutaj.
No myślę, że zawsze warto. Dobra, nawet sprawnie poszło z motylkiem. Kład, masz zasięg. Chłopie, weź, daj sobie spokój. O nie, przyszła mi się wytrzymałość. Dobra. Okej, musimy się trochę, kurczę, w jakieś lepsze miejsce stanąć. Aj, głupio zagrałem, no ale dobra. Też głupio się ustawiłem tak na dobrą sprawę, no ale najważniejsze zrobiliśmy. Czyli zebraliśmy motylka, no trochę jak zazwyczaj bierzemy tego motylka, to jesteśmy w głupich pozycjach. Bo te motylki są tak specjalnie ustawione, żeby nas tutaj, kurczę, kręcić w pułapkę. Nawet nie wiem do końca co dostaliśmy za niego, ale raczej było warto. Już wam to mogę powiedzieć, że było raczej warto. No a też daleko nie mieliśmy, bo tak naprawdę jeden przeciwnik tutaj będzie tylko po drodze, no i te kryształy. No ale tak naprawdę wszystkich też nie musimy załatwiać, tylko te w takich głupich miejscach, co są jak te na przykład. No i dobra, z tym przeciwnikiem zawsze na spokojnie. Ja mówię, bardzo prosty przeciwnik. Teraz wracamy do tej dwójki. I tu myślę, że da się na spokojnie ich tutaj załatwić. Poczekajcie, niech ten się odsunie. Podejdziemy szybko do tego. Dobra, weźmy. Ło. Jejku, co się stało? Zaciąłem się gdzieś. Tak głupio. Dobra, zatnę go szybko. No naprawdę dziwnie to wyglądało też. Kurczę, zakłócenie to nam się napełni. Dobra, weźmy sobie ampułkę, która nie zadziałała. Okej, dobra. To myślałem, że ten przedmiot zadziała. Dobra, przedmioty do użycia w takim razie. Bo ogólnie przedmioty. Chroni śmierć. Zwiększa dyskrecję. Okej, specjalnego czyszczenia, nie czyszczenia atrybutów, to jest to. No dobra, w międzyczasie jak patrzyłem, to mi tak to spadło. Ale na przyszłość już będę pamiętał, że to żółte jednak było. Jejku, jakie ty masz te ataki chamskie. Masakra. Chciałem to sprytnie uniknąć, a tutaj chyba po prostu lepiej to blokować. Tylko że on też da potem taki atak, co mi całą wytrzymałość zniknie, więc ewentualnie może idealny blok byłby chyba najlepszy. No dobra, na razie chodźmy tędy, do góry. A, tu chyba nic nie ma. No dobra. No nic, to z powrotem w dół. A, jest i piesek. Dobra, szybko zanim nie da zakłócenia. No to zakłócenie jest... No, tak naprawdę to tutaj jest tylko taki fragment. I te pieski właśnie potem będą jeszcze, po prostu będą zakłócać tych kryształów. Z tego co kojarzę, dalej nie powinno być. Przynajmniej nie pamiętam o nich tak jakoś specjalnie. No i zobaczcie. No jest teraz problem. Ja jestem mocno zakłócony. Dobra, szybko weźmiemy tą ampułkę. Gdzie ona jest? Dobra, nieważne. Próbujemy załatwić tego szybko. Dobra. Ja sobie ustawię tą ampułkę, wiecie, w przedmiotach do użycia. Bo za długo to trwa. Po prostu. No na pewno głupio zginąć od jakiegoś zakłócenia, no. To nie jest jakiś też wielki problem, żeby tego omijać. No i dobra, mamy. Jeszcze jakiś przedmiocik. Ostrze piły. No i dobra, czy coś na nas wyleci? O dziwo nie. Ale jest ampułka oczyszczenia. Tutaj coś będzie po drugiej stronie. Ewidentnie nie. Dobra, to jeszcze tam mieliśmy. Na pewno to do oczyszczenia i może jakiś przedmiot też tam będzie. Rozwalamy to. No jest przedmiot. Jest jakiś przeciwnik? Chociaż tyle dobrego, że przeciwników nie ma. No i zobaczcie. No, przeciwników nie ma, oczywiście jak tylko powiedziałem, to od razu zeskoczył. Ale dobra, nieważne. Załatwiony. I możemy iść dalej.
Okej, tam jest widzę silniejszy jakiś przeciwnik, ale my na razie rozwalmy to. By się dało jakkolwiek z nim bić. Dobra, ładnie. No i super, wytrąciliśmy go z równowagi. Przebijamy. Kurde, dużo ma życia, co? Dobra, ale mamy go. Nawet sprawnie poszło. Okrąg gwiazdy za to dostaliśmy. A w ogóle jeszcze przedmiot pominąłem, już po niego wracamy. Jeśli chcemy tych przedmiotów mieć jak najwięcej. Kula. No, jakiś przedmiot do rzucania. Zawsze można jakiegoś przeciwnika tutaj ciepnąć tym, ale zobaczymy, czy się przyda. Dobra, tutaj sobie to rozwalę. Ale mnie tutaj zaskoczyłaś. Dobra, załatwmy to. No chodź tu. Dobrze, że akurat ty, bo z tobą to mam walkę opracowaną do perfekcji, jak tak sobie staniesz. Także ładnie idzie. I dobra, no i zobaczcie, tutaj będziemy mieli skrócik, czyli ten cały fragmencik tak naprawdę będzie można pominąć potem. I myślę, że naprawdę warto, bo tutaj będzie zaraz walka z takim jednym ciężkim, można powiedzieć, trochę przeciwnikiem. Tylko będziemy musieli tam wejść na górę. Na razie tutaj jeszcze mamy jakieś... Powiadałem, że wyrastałem z ziemi, kryształy są znakiem dni ostatecznych, to koniec. Wszyscy umrzemy, nie przeżyje nikt. Nie ma tak dużo pozytywnego myślenia. Ale nic, no my spróbujemy przeżyć. No, dodatkowo jesteśmy marionetką, którą się nie da zabić. Dobra, tutaj będzie ten fragment. Dajmy sobie od razu wytrzymałość broni, zwiększmy. I dajmy też kamień szlifierski, bo tutaj będzie taki jeden, taki mini bossik, powiedzmy. Z tego co kojarzę, on był ciężki. Oj, ja się pomyliłem i to nie będzie jeszcze tu. O nie, ja się chyba pomyliłem. O nie, dobra. No, szkoda, że zużyłem w takim razie ogniowy. On będzie za chwilę kawałek dalej, tak? Najgorzej. O, będzie tutaj w środku. No dobra, to mi się ogień teraz skończy. A ten już wyleciał. No dobra, no nic. No, on ma tutaj dużo ataków, jak widzicie, silnych. No kurczę, robi robotę. Dobra, ale udało się go wybić z równowagi. No trochę tak, kurczę, nie za dobrze to wyglądało, ale powinniśmy go załatwić w sumie. No, okej, udało się. On na szczęście nie wraca. Dostaliśmy za to super ciężką ramę Arch. Korby motoryki, no jest okej. No nie wyglądało to jakoś super, ale najważniejsze, że się udało, prawda? Mamy w ogóle to ciężkie, patrzcie. Wysokopojemnościowy przetwornik izolujący, zobaczcie. To wszystko tak naprawdę nam poprawia. No ja to zakładam, nie ma co się zastanawiać. I tu jeszcze coś było, tutaj było. To nam daje dosyć mocne obciążenie, 60% równe, czyli jeden level trzeba będzie dać w wagę. Trochę wolniejsze będą przewroty, tak? Ale i tak myślę, że spoko. Fajne wyposażenie tutaj trafiliśmy. Też mamy fragment promienistego ergo, spoko. I pytanie, czy coś tu jeszcze będzie. No tu mamy fragment olśniewającego ergo. Dużo nam ergo teraz dają, bardzo przyjemnie. Będzie można się jako tako zawsze levelować. I zobaczcie, mamy Stargazer. Czyli udało się ten fragment na szczęście przejść. Mamy zawalona wieża pracowni, mglista noc. I tylko jedną drogę przed siebie. I zanim pójdziemy oczywiście dalej, to ja sobie myślę damy tego jednego level upa. No to jednak za ciężko, żeby było, to też nie jest fajnie. Co by musieliśmy wtedy zwiększyć? To damy ergo oczywiście. 4000 potrzebujemy. To co? 2000 i 2 razy 1000 jest git. Dobra. I teraz tak. Obciążenie.
potencjał. Oj, zobaczcie, będzie 59%, idealnie. Tego nam właśnie potrzeba. No i pięknie. No i wchodzimy sobie tutaj do zawalonej pracowni. O nie, już mamy tych przeciwników. Najgorzej. Moi znienawidzeni przeciwnicy. Jeszcze tamten strzelający, no tak. A ja tutaj chyba zginę niestety, albo może przeżyjemy jakoś fartem. Dobra, wytrącony z równowagi. Też jak wiecie, taki przeciwnik, którego fajnie się blokuje, bo ma takie raczej przyjemne ataki. No i ten, co nam tutaj, kurczę, zepsuł całą walkę. Chodź tu. No i do tych dwóch przeciwników przyzwyczajcie się teraz mocno. Że będzie gdzieś tam z tyłu taki strzelający właśnie. I te takie toce z przodu. Tego niestety będzie tutaj bardzo, bardzo teraz dużo. No w tym czasie długim. Zresztą zobaczcie, tu już jest kolejny. One mają też z tyłu takie pojemniki, które fajnie tam w miarę rozwalać. Ja chociaż nie wiem, czy się w sumie akurat coś dałem. No kurczę, czy ja mógłbym przestać trafiać w to łóżko i trafić jego? No dzięki. Hej, ta sofa mi przeszkadzała mocno, ale dobra, najważniejsze, że jest załatwiony. No i kurczę, trochę życia straciłem, trochę buteleczek również. Dopiero co wyszliśmy, mam nadzieję, że będzie tylko lepiej, no ale tych przeciwników tutaj powinno jeszcze trochę być chyba, niestety. Czy my mamy w ogóle lampkę zapaloną? Mamy, dobra, bo trochę mi się ciemno wydawało. Ale no, najwidoczniej musi tak być. Zobaczcie, kolejny. Ała, no to w tempo, co? Zrobiłem ten blok. Dobra, fajnie, wybiliśmy go. No warto też mu wejść na plecy, w sumie nie wiem, czy on jest taki fajny do blokowania. No jasne, więcej was. Dobra, mamy też tego. To są niby zwykli przeciwnicy, ale widzicie, dużo życia mają. Ataków też mają sporo. No, trzeba na pewno na nich uważać. Kurczę, mi też dużo, bardzo tutaj ogniw pulsu zeszło. Zobaczcie, mamy kolejnego, kurczę. Dobra, no nic, nie ma co się zastanawiać, próbujemy. O, zobaczcie, udało się ten pojemnik załatwić. I wtedy od razu go to wytrąca z równowagi, no jest łatwiej go załatwić. No tylko nie zawsze oczywiście to się udaje w trakcie walki, ale tego akurat sprawnie się udało pokonać. Mamy podręcznik dla techników pracowni. Podtytuł: Chcesz zostać technikiem pracowni? Podręcznik dla kandydatów. Żadne inne miasto na świecie nie budzi dziś takiego zainteresowania jak Krat, marionetkowa stolica. W czasie, kiedy odwiedził go potężny V, czyli pewnie tutaj chodzi o Venijiego, wciąż był tylko wioską rybacką. Przez ostatnich 30 lat przeszedł wspaniałą przemianę dzięki swojemu przemysłowi marionetkowemu. Wytwarzane w warsztatach Kratu kukiełki znane są z nowoczesnych technologii, sprawiających, że stanowią zupełnie inny poziom produktów niż propozycje konkurencji. Marionetki pracowni są złożone niczym ludzie i wykonują polecenia panów tak naturalnie, że niektórzy zastanawiają się, czy nie mają dusz. Konkurencja niejednokrotnie próbowała odzorować mechaniczne serca dzieła pracowni, ponosząc przy tym klęskę i uwydatniając swe braki w uzdolnieniu. Monopol na specjalny kamień mocy zwany Ergo oraz zdolności optymalizowania jego wydajności decydują o przewadze krackiej pracowni. Początki istnienia pracowni nie były jednak usłane różami. Ich historia rozpoczyna się od pewnego legendarnego rzemieślnika, którego zapiski stanowią wspaniałe podręczniki dla czeladników. Legendarny rzemieślnik G, czy pewnie chodzi o Geppetto, o którego istnieniu wie każdy technik. Na kolejnej stronie dowiemy się więcej o jego osiągnięciach. Pominięto. Okej. Tutaj widzicie. No, Venigi i Geppetto byli tutaj głównymi tymi założycielami, no ale to wiemy oczywiście, nie od teraz. Okej, tutaj w ogóle zobaczcie, możemy sobie zejść w dół. I będzie tam przedmiot. I potem jest powrót. Dobra, chodźmy na razie tędy. Kruki. Straszą. Dobra, zobaczcie, mamy takiego przeciwnika.
Nie pamiętam do końca, co on robił, muszę się przyznać. Nie zapadł mi ten przeciwnik w pamięć, ale podejdziemy do niego szybko tak, żebyśmy nie wiedzieli, co on w ogóle robi. Okej, on wybucha, dobra. To jest jakiś przeciwnik wybuchowy, coś w tym stylu. Dobra, i tego zacznijmy z góry. Dobra, załatwiony na szczęście. No to już wiemy, co robili ci przeciwnicy. Po prostu wybuchają, no i pewnie też ogniem jakoś tam nas strzelają. No to są na szczęście też dość prości, więc warto ich załatwić po prostu pierwszych. Tak mi się wydaje. Podczas walki z jakąś grupą, no to na nich pierwszych idziemy i sobie po prostu torujemy drogę tym. Jeszcze mamy specjalną skrzynię zaopatrzeniową kratu. Przyda się? No nic, biegniemy cały czas do przodu. Chociaż teraz to troszkę się wrócimy, ale zaraz będziemy na tej samej drodze. Księżycowy kamień nowy przymierza. No ja bym chciał już to najlepsze ulepszenie tak naprawdę. Do broni by się przydało. Żeby sobie jeszcze troszkę wytrzymałość broni zwiększyć. Akurat jeśli miałbym coś powiedzieć, to ten motyw z wytrzymałością tej broni nie do końca go czaję. Po co to w ogóle jest? Bo ta broń tak nam się rzadko wykorzystuje. A zobaczcie, mamy skrócik. Dobra. Myślę, że z tego skrócika sobie skorzystamy. No i wracając, no i ta wytrzymałość tak nam się praktycznie nie wyczerpuje, a tylko to trochę irytuje, że to trzeba sobie napełniać, że ta broń się niby tępi czy coś. Ale poza tym myślę, że spoko. Okej, możemy się teleportować. A, właśnie tą skrzynkę, co dostaliśmy, możemy oddać. Super. To lećmy. No i co, pewnie do Pucinelli, tak? Tutaj to będziemy musieli oddać. On będzie zadowolony z tego przedmiotu. At the House of Anini, even priceless things have a price. Every item. No i poprośmy o wycenę tej kolekcji. A, to nie dla niego? Aha, to może do tego. W takim wypadku do Lokaja. Polendina, okej. Right choice. Lady Antonia is completely cured. She is so happy. I don't even know how to thank you. I know now what a glorious feeling it is to wish for the happiness of someone you care for. Perhaps it's presumptuous for a puppet to call that feeling love. I am happy enough just to protect her as best I can. Thank you for saving her and for guiding me through this emotion. No i dostaliśmy księżycowy No kamień matter what półksiężyca. fate brings us, I will be serving her. Welcome to her. Ale ja bym najbardziej chciał doposażyć ten sklep. No i This przekażmy is tą a skrzynkę. supply box, officially approved by the city of Krat. I shall open it and add it to the hotel shop. Many thanks, good sir. No Dobra. matter what, serving I teraz bym poprosił, pokaż mi, co tutaj masz. O, to chyba jest to najsilniejsza, co? Najsilniejszy kamień. A nie, to ulepszenie głowiny specjalnej do +5. Głowiny specjalnie potrzebuje kwarc, jest jeszcze jeden. I zardzewiały, zaszyfrowany pojemnik. Zobaczcie, on ma na składzie. No to na pewno kupimy. Kwarc też by się przydał generalnie. Bo do zwykłej broni, zaraz ten zardzewiały pojemnik zobaczymy też. Zaszyfrowane urządzenie magazynujące w kształcie metalowego cylindra. Wenigi może być w stanie rozszyfrować, jeśli go poprosisz. Urządzenie magazynujące, które ukrywają tajemnice poprzez szyfrowanie, cieszyły się popularnością wśród bitych kratów. No to już też wiemy. Zaraz damy ten pojemnik, tylko chciałem zobaczyć, co ja potrzebuję. Księżycowy kamień pełni, no to tego na pewno nie miał. Dobra, to do Venidiego teraz. Rozszyfrujmy ten pojemnik. Dawaj, dawaj stary, pokaż co potrafisz. I was going a bit stir crazy, as the poets say, cooped up in the hotel. Why don't I read the contents? I'm sick and tired of reading conversations between society's elite. Hide these, kill that, steal those. It's all the same. And the people who want them deciphered act as if it's the end of the world if they can't read them immediately. Tiresome. I am a simple, albeit brilliant man. Solving the code is what makes me happy. And with a friend at my side, what more is there to wish for? Perhaps sometimes I share too much. Thank you for listening. A little extra for you in there, my friend. Okej, mamy odscyfrowane
Jeszcze raz. Odcyfrowanie zardzewiałego, zaszyfrowanego pojemnika. Znajdź zablokowaną przez metalowe kraty jaskinię na bagnie bez nadziei. Na końcu nowej drogi znajduje się nagroda. Istnieje miejsca zwaną jaskinią pustelnika. Zamknął się w niej starzec, który oszalał po staracie rodziny. Historia rodem ze średniowiecza wydaje się dzisiejszym kracie nie do pomyślenia, ale jedno jest pewne. To dobre miejsce na ukrycie skarbu. Zapomnijmy o tym szurniętym dziadzie, ukryjmy skradziony towar i zabierzmy go, jak się już trochę uspokoi. Kto normalny pomyślałby, żeby szukać skarbu głęboko w jaskini na bagnie bez nadziei? Jak już panika trochę przeminie, zabierzemy to zachomikowane rzeczy i będziemy bogaci. Ubranie dzieciaka też wydawało się być dobrej jakości, może mieli je od tej Wolfe. Dobra. No tu mamy prosto pokazane, gdzie trzeba iść. Na bagno bez nadziei po prostu musimy się udać. Tam, gdzie był ten piesek Hugo, się chyba tak nazywał. I to było... Most czy gniazdo? Most. Most. Centralnie przy moście, tam był ten Hugo, który właśnie był fanem tego Alidore on się nazywał. Wspomniałem sobie, no tego też z głową owczarka. No a tutaj był Hugo, ten z inną głową psa, no i tutaj on właśnie siedział przy tej jaskini. Jaskinia, jak widzicie, kraty są otwarte i chyba nawet on jest tutaj. Także pogadamy z nim, no i wejdziemy od razu do środka. Oh, you're here. See? I told you I'd do it. No trace of Aladoro inside, though. And the Hermit's Cave itself is too deep for me. My next stop is the Relic of Trismegistus, one of Aladoro's favorite treasure hunting grounds. I'm curious why he'd go back there time after time. Oh, maybe I'm getting the hang of this sort of work. See you later, treasure hunter. I'm trying to track down Mr. Aladoro. We can catch up later. Jasne, Hugo. Nie ma problemu. Wchodzimy w takim razie do tej jaskini, no i zobaczymy, co tutaj będzie nas czekać. Na pewno jest jakaś pułapka, taka śmieszna, jak widzicie. Zobaczmy, co to zrobi. Takie 3 strzałki. No było widać, że to jest pułapka generalnie, ale no spoko. Pewnie takie ostrzeżenie, co nas tu w środku może czekać. Ale oczywiście to nie wszystko, no bo nie może się odbyć też przez przeciwników. Tutaj mamy normalne zejście. No zobaczcie, że tutaj po lewo mamy takie jakieś bardziej nietypowe. Może od tego sobie zaczniemy. Do tej typowej drogi, tak? Pewnie koniec końców dojdziemy. A tutaj zobaczcie, możemy sobie naskoczyć na jednego przeciwnika z góry. Zawsze coś. Tędy możemy iść, albo możemy iść tamtędy. W sumie tutaj chyba będzie dalsza droga. Będziemy na razie tędy. Powrót po prostu sobie zróbmy. Patrzcie, co tu w ogóle jest. Fragment promienistego Ergo. No okej, to się na pewno przyda. Ergo zawsze w cenie, nie? A tutaj? Kryształ. Ała. Nie za dużo was tutaj. Dobra, uda się wytrącić teraz już? O, teraz się uda, pięknie. No tam to wystarczy po prostu zaspamować atakami i ona pada, także to dość przyjemne. No i dobra, na razie. Czyli wróciliśmy tak naprawdę tylko po to, co uruchomi pułapka. No, to sobie sprawdziłem. No, to zdecydowanie nie było warto, no ale dobra, Ognipulsu mamy dużo, przeciwnicy też dużo życia specjalnie nie zabierają, więc nie ma tragedii. Tu w tą dziurę raczej wolałbym nie wpadać, bo tu mi się wydaje, że może być sporo przeciwników. Lepiej sobie chyba wyjść tak. No, zobaczymy. A, zobaczcie, nikogo nie ma w środku. Dobra. Ale mamy notatnik z czyimiś zapiskami do meldunku. To miejsce też jest skażone, zostało już niewiele wody. Uprzejmy pustelnik mnie poratował, ale zdaję sobie sprawę, że on sam długo nie pociągnie. Efektem ubocznym procesu neutralizowania współpetrifikacji są okropne mutacje. Wielu mieszkańców kratu zmieni się w truchła, potwory alchemików. W ostatnich chwilach życia umie myśleć tylko o przyjaciołach. Lumaccio jest chory, Sofia zaginęła, Lorenzi stracił nadzieję, Ha nie żyje. No i jestem jeszcze ja, Medoro. Notatnik z czymś Aha, to już zdaliśmy, ryzykowaliśmy życiem i walczyliśmy na każdym polu, ale nie zawsze można doczekać nagrody. Coś jednak po nas zostanie, coś, czego władze kłamstwa nie zdołają przykryć. Prawda. Ktoś odkryje prawdę, ktoś ujawni kłamstwo. Robię krok naprzód z myślą o tych, którzy nadejdą po mnie. Tak widzę swoje role. Jestem Medoro, dziennikarz. Moim orężem było prawda i pióro. Teraz zostawiam swoje zapiski tobie, odwiedzającemu to miejsce. Podpisane Medoro.
Okej, no czyli się wybrali tutaj po jakiś artykuł, no i nie skończyło się to za dobrze dla nich. No niestety. A, dobra, ruszamy dalej. A może się nawet wyleczmy. Tak, na wszelki wypadek. Kolejna pułapka. O, też sobie nieźle naskoczyłaś, tylko ja akurat tędy nie szedłem. Okej, tutaj jak widzę, ta pułapka będzie tutaj. O, biegnie kolejna. Ale te dwójkę biegną, no chodźcie, chodźcie. Dobra, byleby nie spaść, udało się, najważniejsze. Krzyżycowy kamień pierwszej kwadry, spoko. No i tutaj przeszliśmy tak naprawdę z drugiej strony. Tutaj jakiś mało, tutaj sobie siedzą przeciwnicy. Dobra, to zeskoczmy na nich po prostu. O, lepiej, że my ich zaskoczyliśmy niż oni nas, prawda? Jeszcze jeden, no dawaj. A, tam jest jeszcze tamta, to zaraz do niej też podejdziemy, tylko weźmy sobie już tą skrzynkę. Mamy kwarc, o, idealnie. Czego chcieć więcej, tak naprawdę. Kwarc najlepszy, zdecydowanie przedmiot, który możemy dostać. No to tak naprawdę jak kończymy tą laskinię, to będziemy mogli kupić sobie drugi kwarc od Polendiny. Spoko. No, tak jak mówię, no to najlepiej tu zmęczyć, po prostu. Szybkim kombem ona się nie zdąży ruszyć. I tyle, i tyle. Dobra, zobaczcie, w ogóle mamy tu Stargazer. Co świadczy, że ta jaskinia pustelnika, no wcale nie jest taka krótka. Mi się można było spodziewać. Jak wcześniejsze skarby na przykład. Które tak naprawdę no wystarczyło zrobić dwie rzeczy i od razu mieliśmy. Tutaj kawałek dłużej jednak trzeba przejść. Dobra, wiecie co? Ja wiem, że to jest dziwne, ale pójdę kupić ten kwarc, bo już powinno nas być stać. A sobie tu wrócimy, dlatego że wydaje mi się, że tutaj mogą być problemy. Drobne, tak mi się kojarzy. I żeby tutaj nie stracić tej kasy, żeby nas na pewno na ten kwarc było stać. Będziemy mieć 2 kwarce, to żyć nie umierać. No idealnie, idealnie. Super. Dobra, to spadamy z powrotem. To nie chcę z tobą już gadać, dzięki. Teleportuj się, jaskinia pustelnika, dokładnie tak. Super, wracamy. Się dowiemy, co się z tym pustelnikiem tutaj stało. No i dobra, no to co? Schodkami w dół, tak? O, to jeszcze jakiś jeden przeciwnik. O, nawet się nas chyba za bardzo nie spodziewał. Wy widzicie to? Tam gdzie jakiś schował większy przeciwnik. Trzeba będzie tam uważać. Ciekawe, czy możemy od tyłu na przykład zajść? Nie, nie można, dobra. No siema. Nie jesteś zainteresowany? Dobra, chciałbym szybko to rozwalić. Dobra, możemy się nawalać. No chodź tu. O! Dobra, ładnie. No, ten przeciwnik nie jest taki specjalny, trudny jak widzicie. Mało ma życia, łatwo go też zabić. I dużo ataków nie trafia po prostu. Ale coś tam zawsze dał jakieś przedmioty, no i też skrzynki tutaj bronił, więc spoko. Co my tu mamy? Głowina czarnych nożyc do metalu. O, fajnie wygląda ta broń, to jest chyba też broń ognista. Można by się zastanowić, czy byśmy nie chcieli się w nią pobawić. Ale to oczywiście trzeba by było wpierw ulepszyć. Spadniesz? Nie spadniesz, dobra. Przez to, że jesteście w takim głupim miejscu, to nie za bardzo mam jak przejść. Ale dobra, trudno. Sobie odpalimy. Dobra, git. Jeszcze jakiś przeciwnik?
A tu skąd będzie strzelać? Stąd? Dobra, całe szczęście. Tu możemy przeskoczyć, tam będzie przeciwnik, albo tu w dół. Dobra, to oczywiście przeskoczymy. A, tu nie gadaj, teraz stąd już zakłócę, nie łapie, ale najgorzej. Dobra. O, ale z góry jak spadamy, to jeden strzał. Dobra, spoko. No, sprawnie idzie. No, ci tutaj z zespołem petryfikacji, no to naprawdę patrz, jakbym spadł. Dużo ich tutaj już pokonaliśmy, więc nie ma tragedii z nimi. Co tu pisze? Woda jest dziwna, nie wiem kiedy to się zaczęło, ale moje łzy i krew też stały się niebieskie. No to nie wróży za dobrze, a tutaj widziałem objawienie niebieskiego motyla, poprosiło mnie o uwolnienie z temporalnego więzienia. Ojojoj, no to chyba z tym pustelnikiem niestety nic dobrego się nie stało. Wróżka jest daleko, wróżka płacze, ramiona zegara krążyły bez ustanku, szukając co? Przyszłości chłopca. No i to chyba jesteś ty, co? To zostało z tego pustelnika. Ała, ale ty bijesz. Dobra, udało się go ogniem chociaż zabrać. Ała, a mnie tu ścisnął, kurczę, dobra. No, trochę mnie zaskoczył, nie powiem. Ale droga przynajmniej do niego teraz nie powinna być długa, chociaż no troszkę trzeba przejść. Ale może się uda to jakoś tak sprytnie wykombinować. Bo tutaj stąd powinniśmy móc spaść idealnie tędy. Spoko. Ten oczywiście wstaje, ten przeciwnik, no nie mamy zamiaru tutaj się z tobą bić. Nie, dzięki. Dobra, idziemy dalej. Fast, 3. Dobra, spadamy w dół. Tutaj na tą dziurę trzeba uważać. No i dobra, i oni nas tutaj już nie powinni zaraz gonić. Powinien być spokój. Dobra, tak jest. No to zaczynajmy. Runda druga. Noż ty. Okej, udało mu się tą tarczę rozbić, co go wytrąciło z równowagi automatycznie. Pięknie. Ała. No dobra, ale już go mamy tak naprawdę. It's better to end this way. Yet, while the getting's good. I dobra, i dostaliśmy za to płytę Misty Era. Aby ochronić ukochanych, czasem trzeba przebrnąć przez trudne czasy i stanąć z podniesionym czołem. Nawet w czasach, gdy nigdy nie wiadomo, co się stanie w twojej drodze, pianino jest pełne emocji. Misty Era będzie ci towarzyszyć podczas mglistych, krackich poranków. I to jest tak naprawdę najważniejszy przedmiot, który tutaj mieliśmy dostać. Bo te płyty winylowe są dość istotne. No i tak, tutaj zakończyła się ta historia tego pustelnika. No, co zrobisz? I tutaj mamy jeszcze safe, no i coś na ścianie. Pozostawiam tu tekst motyla. Pamiętaj, że jesteś człowiekiem, pora się wyrwać ze sznurków. I no i oczywiście jest cel safe. Co my tu mamy w środku? Strój myśliwego czarnego kota i kolejny kwarc. No, te kwarce to pięknie tak naprawdę. Strój myśliwego czarnego kota też możemy założyć, ładny strój. No i mamy trzeci kwarc, no i tak naprawdę to jest wszystko stąd. Także 2 kwarce tutaj mogliśmy dostać, no potężna rzecz. To tak naprawdę wracajmy do ostatniego Stargazera, no i wydajmy jeszcze ten kwarc. Tylko wiecie co, ja bym chciał jeszcze porozmawiać z Hugo o tym, że tutaj odkryliśmy wszystko, zobaczyć czy on sobie stąd nie poszedł. Bo może jeszcze został, może coś jeszcze, jakąś kwestię dialogową moglibyśmy z nim poruszyć. A jeśli nie, no to też nic się nie dzieje. Ale możemy to miejsce już tak naprawdę opuścić. Także, no troszeczkę dłuższa jaskinka. Nawet raz zginęliśmy. No, bywa. Nie gniazdo, tylko most. Most na bagnie bez nadziei. Tam powinien być Hugo. Że idziemy tam.
I zaraz się przekonamy, czy rzeczywiście tam siedzi. No jest dalej, dobra, to powiem mu, że jaskinia przebadana, zobaczymy co on na to. Czy coś nam powie ciekawego. I'm trying to track down Mr. Alador. Aha, nic, no dobra, no to tyle. No to co, idziemy tutaj ten kwarc wydać. I myślę, że powoli będziemy ten odcinek kończyć i w następnym będziemy dalej kontynuować tutaj akcję z pierwszej lokacji. Na zapadniętej ulicy, no zobaczymy co tam dalej nas czeka. Zobaczymy co tam dalej nas czeka, czy nam się uda znaleźć tych alchemików, no i tą ich bazę przede wszystkim. Ale w tym momencie idziemy po ten kwarc, no i zobaczymy co nam... Mamy 3 kwarce, no bardzo mocno na pewno się wzmocnimy, no to nie ulega wątpliwości. Tylko na co konkretnego to wydamy, to zaraz się okaże. Jak tam nas nos, no jest dość długi jak widzicie już. No i dobra, to idziemy. Co my tu mamy? Co my tu mamy za możliwości? Ja widzę, że tu rozwiałem, żeby mieć więcej użyć kamienia specjalnego, a nie więcej miejsc na amulety. Okej. Dodatkowy pasek baśni też, nie brzmi źle. Ale dobra, widzę, że tutaj już szedłem, no to sobie wykupmy, żeby mieć następny, ostatni możliwy etap. Zwiększenie ogniw pulsu, większa limit użyć ogniw pulsu. Brzmi super. Poprawia ładowanie baśni, zwiększa regenerację wytrzymałości. Że większy legion się ładuje, naturalne przywrócenie wytrzymałości nieaktywnej broni. Może to, żeby się szybciej sprintowało, też nie brzmi źle. Jeszcze zobaczcie, mamy 2 kwarce i ostatni punkt nam się otworzył. Dodatkowa miejsca ręki Legionu. No to nie jest potrzebne. Wydłuża czas dostępnego kuszenia też jakoś nie. Zachowa odzyskiwanie regenerację. Więcej użyć sześcianu. Pewną wartość zyskiwania gardą podczas otrzymania obrażeń. O, to jest super. To sobie na pewno wykupimy. I co my tu mamy? Poprawia atak ogłuszeniem od tyłu. Poprawia atak śmiercionośnych. Efektów baśniowego kunsztu. Weźmy sobie to. Że jest spoko. I tutaj co mamy? Zwiększanie ogniw pulsu, większy limit użycia ogniw pulsu. Oczywiście bierzemy. No jak to teraz wygląda? Mamy 10, zobaczcie, ogniw pulsu. Piękna ilość. Także bardzo, bardzo dużo. No i dobrze, super. Także mamy to zrobione. Levele wydane. Jesteśmy bardzo silni też. To chodzi tak naprawdę. No i w dalszych odcinkach właściwie będziemy kontynuować tej fabułę. A w tym momencie ja się będę z wami żegnał, także dzięki bardzo za uwagę, zostawcie suba i lajka, jeśli wam się podobał, zapraszam już na inne serie na moim kanale. To tyle ode mnie, trzymajcie się ciepło, do następnego, na razie, hej!